Witam w kolejnym odcinku Stolarskie Triki z Ameryki i dziś porozmawiamy sobie o strzelaniu. No może nie zupełnie tak. Porozmawiamy sobie o pistoletach na powietrze. Pokażę Wam, jakich ja używam i dlaczego, czym się charakteryzują i jakie mają możliwości. Pistolety na powietrze dzielą się przede wszystkim na zszywkowe i na gwoździe. I potem każdy z nich dzieli się na grubość tego gwoździa czy grubość tej zszywki. I najcieńsze, jakie są dostępne na rynku, to są pistolety 23 gauge, czyli to są około 0,6 mm. I one są bardzo dobrze zrobione, zwłaszcza te, które są na długie gwoździe. Ja mam tu Cadex. To jest firma kanadyjska. To był jeden z pierwszych pistoletów, który wyszedł na dwucalowe gwoździe 23 gauge, czyli 5-centymetrowe gwoździe 0,6 mm i ja go mam 10 lat, przeszło 12 będzie, bo taka była potrzeba. Jak on wyszedł tylko, to go od razu kupiłem, bo miałem do przybicia listwę koronową pomalowaną i musiałem coś wymyślić, żeby to poprzybijać czymś, żeby to nie szpachlować. Więc to mi pozwoliło, że dziury po tych gwoździach nie musiałem szpachlować, tylko troszeczkę miejscami przybejcować, bo to był kolor machoń. Zresztą to był machoń w kolorze takim lekko brązowym, pobejcowany. I ten pistolet uratował mi życie, że tak powiem. Griggs robił chyba, firma Griggs robiła pierwsze, Cadex robił drugie. I to jest, on wtedy kosztował mnie fortunę. To kosztowało około $500. Wyobraźcie sobie, 12 czy więcej lat temu prawie $500, bo nikt nie robił na 2 cale. Oczywiście jest mnóstwo, mam o tej samej 23 gauge na 1 cal. To jest i taka firma, to nieważne jaka jest firma, ale na 1 cal, żeby ten gwóźdź się nie krzywił, to nie jest tak trudno zrobić i one były od bardzo dawno na 1 inch, na 1 cal. Natomiast na 2 cale, no to była naprawdę rewolucja i szacun, bo ten pistolet, mówię, kosztował mnie dużo, ale zarobił na siebie i nie używam go ciągle, dlatego że, tak jak mówiłem, jeżeli muszę przybijać coś cieńszego, bardzo często używam albo tego, który jest do 1 cala, czyli 25 mm gwoździe strzela, i ten jest też do 1 cala na 25 mm, 23 gauge, czyli 0,6 mm. One są zwłaszcza dobre do przyłapania gdzieś, żeby klej potem związał, czy gdzieś coś jest pomalowane, trzeba przyłapać, żeby właśnie klej to potem związał, i klej to głównie trzyma, a to jest po to, żeby to utrzymać na miejscu. Ja wiem, że do utrzymania na miejscu niektórzy stosują klej na gorąco, ale będąc 10 metrów czy 5 metrów nawet nad ziemią, na drabinie, ciężko ciągać kabel i na gorący klej listwę koronową kleić. O wiele łatwiej jest posmarować ją klejem konstrukcyjnym i przyłapać na dwucalowe, czyli na 50 mm igiełkami, i potem ten klej zwiąże i to się trzyma. To robotę robiłem kilkanaście lat temu. W zeszłym roku byłem w tym pomieszczeniu, oglądałem, nic nie puściło, tak jak było założone, tak jest. Także pistolet się sprawdził, się zwrócił. Następną grubością są pistolety o grubości 18 gauge. 18 gauge to jest około 1 mm. Trochę może być poniżej. Mam tu suchmiarkę, to Wam powiem, ile to jest. 18 gauge. O, na tym gwoździu wychodzi, że to jest 1,2. A tu mam inne gwoździe innej firmy.
wychodzi 99, no, czyli tak powiedziałem, to jest około 1 mm. To się nazywa, te cienkie nazywamy to pingan, czyli na igły, na szpilki raczej, na szpilki. A na 18 gauge to jest najbardziej popularny, to jest Bratneller. I mówię, no 1 mm to już jest dość mocny gwóźdź, ale jak trzeba to szpachlować, to zostawia dość duże ślady, zwłaszcza ten łeb, bo te 23 gauge nie mają łba. To są szpilki bez głowy, że jak je wbijesz, to nie widać w ogóle. Natomiast ten ma 1 mm, ale łeb ma około 1,5 do 2 mm w kwadracie, czyli po prostu jak bijak to uderzy, no to ten ślad po tym gwoździu jest dość duży. Dlatego to się stosuje głównie, jeżeli można coś załatać, potem wypełnić wypełniaczem, pomalować. Na pewno nie w materiałach sfiniszowanych. Tu mam taką walizkę, którą targam ze sobą na każdą robotę. Znaczy ona jeździ w Venie, ja jej nie noszę. I tu właśnie mam zestaw pistoletów. To jest na zszywki 18 gauge na zszywki i na gwoździe, ale mam tu tak zwany finish gun. I on jest na 15 gauge. 15 gauge to jest jakieś 1,7 mm. Firmy Senko. Senko jest bardzo dobra firma. To są bardzo drogie pistolety, ale są bardzo dobre. Te gwoździe są ułożone pod skosem i każdy pistolet ma oddzielny numer. To nie robię tego jak sieczkę, tylko to jest tak jakby limit edition, czyli no każdy pistolet ma swój numer, że jak coś się stanie, to do producenta możesz czy części zamówić, czy bo oni wiedzą, że dany model i dany jeszcze numer, że to jest ten, że jak nawet ukradniesz i można go zidentyfikować jak inny pistolet po prostu, bo ma numer wybity na korpusie. To nie jest jakiś naklejony czy tam coś, tylko ten numer jest wybity na korpusie. Ten pistolet mam też ponad 10 lat i jest to 15 gauge. Mogę nim bić gwoździe do 2,5 cala, czyli 2,5 cala to jest bardzo dużo, to jest jakieś 64 mm, tak mi się wydaje, 64-65 mm, czyli wyobraźcie sobie 6,5 cm gwoździe. Do czego to się używa, bić gwoździe tym? Gwoździe są takie pod skosem, mogą być krótsze, oczywiście mogą być dłuższe. To są jedne z najdłuższych gwoździ, dlatego widać, że one są duże, grube. Zostawiają duże dziury po przybiciu i stosuje je się, jak sama nazwa mówi, że to jest finish gun, do wykańczania wnętrz. Czyli praktycznie wszystkie listwy przypodłogowe i wszystkie listwy koronowe i inne w domach przybija się na takie pistolety, na takie gwoździe, dlatego że to jest standard, jedna rzecz, a dwa, że potem to wszystko się maluje. Czyli przychodzi ekipa malarzy, wypełniają wypełniaczem te wszystkie dziury, ubytki i jest to malowane. I jest to na tyle mocne, że nie potrzeba używać do mocowania tych listew ani żadnych klejów. Wiadomo, że drewno pracuje i jeżeli to przystrzelimy dość dobrze, dość gęsto takimi gwoździami, to trzyma jak nieszczęście. Także bardzo lubię pistolety w walizkach, dlatego że nawet jak on upadnie gdzieś, to nic mi się nie dzieje. Te luzem trzymam na warsztacie. Te w walizkach wszystkie trzymam na Venie i na robotach, dlatego że one po prostu zapobiec zniszczeniu. To jest za drogi sprzęt, żeby
zniszczyć. Druga sprawa. Jeżeli chodzi o pistolety, to nie kupować najtańszych, dlatego że one, zwłaszcza te najcieńsze, które na szpilki biją, dlatego że przy tych najtańszych pistoletach bijak nie jest takiej jakości i on bardzo szybko robi się, omyka. Na początku jest ostry, a potem on się zbija, robi taki rozbity i zmyka z gwoździ. Co to znaczy, że jak jest nowy, to wbija do końca, a jak jest potem dłuższy gwóźdź się wbija w twardszy materiał, to ten bijak zmyka i ten gwóźdź zostaje. I potem jak musicie użyć dobijaka, to wychodzi Wam duża dziura, nawet jak małego dobijaka użyjecie, to taką szpilkę jest ciężko dobić, bo to zmyka się, robi się duży ślad i to jest nieszczęście. Także przy tych najcieńszych, przy Pingun na 23 gauge, czyli 0,6 mm, najtańszych zapomnieć, nie kupować. Po prostu szkoda Waszego psychicznego zdrowia, bo będziecie się przy każdej robocie, którą będziecie robili po miesiącu od kupienia, będziecie się wkurzać non stop. Miałem parę takich, wypierdzieliłem, kupiłem droższe, nie mam tego problemu. Tak jak mówię, ten pierwszy, co kupiłem, 2-inchowy, to jest kilkanaście lat i nie zdarzyło mi się, żeby on nie dobijał i on w dąb 5 cm mi wbija jak w papier. Może nie jak w papier, jak w styropian. Także odnośnie gunów to by było tyle.